Cześć wszystkim, jako że niedawno była premiera filmu Suicide Squad, postanowiłem zrobić dla was 25 ciekawostek o tym filmie. Grający Jokera Jared Leto, aby znaleźć idealny śmiech Jokera, publicznie próbował wielu śmiechów w Nowym Jorku i Toronto. Większość obsady zrobiła sobie tatuaż Squad na cześć tego filmu. Samochód Jokera, tzw. Joker Mobile, to przerobiony Infiniti G35 Vador. Jest to pierwsze wcielenie Jokera, które nie ma żadnego zniekształcenia twarzy lub makijażu w celu rozszerzenia jego uśmiechu. Aby dobrze przygotować się do swojej roli, grający Deadshota Will Smith spędził trochę czasu na szkoleniu z Navy Seals i Army Rangers, ucząc się strzelania z pistoletu Glock 9 mm i z karabinu AR-15. Okazało się, że szybko nauczył się strzelać, zwłaszcza z dużej odległości z AR-15. Jared Leto nie zdecydował się ponownie oglądać wykonania roli przez Ledgera w filmie Mroczny Rycerz z 2008 roku, ponieważ czuł, że musi stworzyć własną wersję tej postaci. Nie chciał kopiować materiału z wcześniejszych wersji filmowych, zamiast tego skupił się na komiksowych wersjach z charakterystycznym czarnym humorem. Widząc, jak Joker skacze do chemikaliów, wydaje nam się to bezcelowe, dopóki nie uświadamiamy sobie, że zmierza tam w celu wyciągnięcia Harley. Ta scena dokładnie odzwierciedla komiks New 52, w którym Joker powoli zaczyna nią manipulować, aby zaczęła myśleć tak jak on. Dlatego wrzucił ją do tych samych substancji chemicznych, co wpadł on sam. Podczas sekwencji na początku filmu, Deadshot w swoich aktach w liście broni, którą jest zabójczy, miał zapisaną armatę ziemniaczaną. Harley Quinn posiada parasol, który jest czerwono-czarny. Wiąże się to z kolorystyką z serialu Batman The Animated Series z 1992 roku. Kij baseballowy Harley jest znakiem rozpoznawczym jej broni z gier serii Batman Arkham. Jared Leto pojechał na Comic Con 2015 do Nowego Jorku w stroju goryla. Zrobił tam sobie zdjęcie z niczego nie podejrzewającym fanem, który wykonał cosplay Jokera, którego grał właśnie Jared. Ben Affleck jest pierwszym aktorem przedstawiającym Batmana w dwóch filmach zrobionych przez różnych reżyserów, a także jest pierwszym aktorem, który przedstawił Batmana w dwóch różnych filmach w tym samym roku. W zwiastunie, gdzie Harley rozbija szybę i zabiera torebkę, można zauważyć, że w kółko powtarza się fraza "Si vis pacem para bellum", co oznacza "jeśli chcesz pokoju, przygotuj się na wojnę". Katana potrafi się porozumiewać z duchami przebywającymi w jej ostrzu. Możemy to zauważyć, gdy jej oczy blakną. Miecz katany jest jedyny w swoim rodzaju. Jej ostrze, zwane Soul Taker, posiada zdolność wchłaniania dusz. Kij baseballowy wykorzystywany przez Harley Quinn otrzymał Kevin Smith jako podziękowanie za hosting Dawn of Justice League z 2016 roku. David Ayer ujawnił pierwszy oficjalny wygląd Jareda Leto jako Jokera w dniu 24 kwietnia 2015 roku, dokładnie w 75. rocznicę tej postaci. Podczas gdy transportowani są np. Deadshot i Harley Quinn do bazy wojskowej, widzimy, że kogoś przywieźli w worku. Można zauważyć, że jest to zwykła torba kurierska Australia Post, w której został przywieziony bumerang. Na uniformach więźniów był napis, że są z Side Bravo, dlatego że początkowo film miał mieć nazwę Bravo 14. Jest to pierwszy film, w którym jest wątek historii Harley Quinn. Jay Courtney powiedział: "Nigdy nie będę w filmie komiksowym". Zmienił jednak zdanie, gdy dowiedział się, że wyprodukuje go David Ayer. Jared Leto naderwał obrąbek podczas wykonywania wyczynu kaskaderskiego dla tego filmu. Jest to pierwszy film komiksowy, w którym złoczyńcy są głównymi bohaterami. Krótko możemy zobaczyć w retrospekcji Flasha, który powstrzymał bumeranga. Bumerang jest zwykłym czarnym charakterem, jest także częścią drużyny Flash Rogues Gallery. W ostatecznej wersji usunięto kilka scen o życiu Killer Croca, który był społecznym wyrzutkiem z powodu swojego wyglądu. Margot Robbie urodziła się 2 lata przed debiutem Harley Quinn w Batman The Animated Series z 1992 roku. To już jest koniec tego odcinka, nie zapomnijcie ocenić go i udostępnić ten materiał. No i oczywiście zapraszam również do subskrypcji tego kanału. Do następnego odcinka, cześć!